Czy wiesz, że ból głowy osłabia wzrok i to często wina zablokowanej wątroby, a ty wiesz, ile cukru naprawdę możesz zjeść, żeby nie dokarmić raka? Dziś obalamy największe zdrowotne mity i porozmawiamy jak najbardziej o prawdziwych mechanizmach chorób. Weźcie sobie notatkę, długopis, bo dam wam instrukcje, które zdejmą ból i uchronią was przed stratą zdrowia na bezwartościowych terapiach. Niedawno mieliśmy pacjenta po potężnym udarze, który przez 2 lata nie mówił. Po naszej terapii wyszedł o własnych siłach, rozmawiając z żoną. Z kolei pacjentka z ciężkim sklerodermią zeszła z wynikami zapalnymi do zera, niemożliwe, a jednak w tym obszernym spotkaniu na żywo zbierzemy ciężkie stany, omówimy ich, takie jak na przykład nowotwór, choroby autoimmunologiczne, utrata pamięci, bezdech senny oraz bolesne problemy stawów mięśni i jak najbardziej przygotujemy się i wszystko o to wytłumaczymy. Zaczynamy. Dzień dobry, nazywam się Aleksander Karecki, jesteśmy w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Witam Was wszystkich w dzisiejszym spotkaniu na żywo. Na temat pytania i odpowiedzi odpowiadamy. Wasze pytania. Zachęcam zostawić swoje pytania na żywo w czacie lub pod filmem w komentarzach. I już startujemy. Mamy pierwsze pytanie od pani Reni, pani Danuty, pani jak najbardziej Renatki na temat stożek rogówki, astygmatyzm. Chodnik się normalnie rusza. Takie objawy u tych osób jest. Jak najbardziej połączyliśmy to w jedno, ponieważ dotyczy to wzroku, który tutaj się znajduje. I tutaj pytanie na temat glistnik jest świetnym tak naprawdę powierzchnia oka, ale stożek rogówki to problem kolagenu i osłabienia tkanki. Więc nie tylko krople stosowane, które my polecamy, to musimy również spojrzeć braki w naszym organizmie. I to połączone jest wzrok połączony z wątrobą według medycyny chińskiej. Z kolei u pani Danuty ruszający się chodnik to nie jest wina wzroku. To problem z błędnikiem, który się znajduje tutaj w tylnej części naszej czaszki głowy i niedotlenienie mózgu. Krew nie dopływa do głowy przez spięte mięśnie karku, czyli mówimy o tym tylnym tutaj odcinku. On jest zablokowany albo spięcie mięśni, albo może być to wina też kręgosłupu. Więc jak najbardziej zachęcam w domu zrobić ćwiczenie wzroku. To jest minimum raz dziennie. Mamy dostępny film na naszym kanale YouTube, gdzie można za darmo obejrzeć sobie i zacząć ćwiczyć, żeby poprawić stan wzroku. Codziennie jak najbardziej zacząć wykonywać mocny masaż karku, aż do uczucia gorąco. Czyli bierzemy sobie ręce z tyłu i tutaj dokładnie tą okolicę, tutaj część masujemy, żeby ukrwić lepiej tą górną część naszej głowy. Tam, gdzie mamy oczywiście mózg, on musi się dokładnie dotlenić i odblokować. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o problem wzrokowy, my zawsze mówiliśmy, żeby zastosować nasze autorskie krople na bazie glistnika. Co najmniej 3 razy dziennie przez miesiąc musimy zastosować, żeby był dobry efekt. I oczywiście, tak jak mówiliśmy, wspominam na temat ćwiczeń, to też obowiązkowo wtedy świetne są efekty. Jak najbardziej mieliśmy w przeszłości pacjentkę z zawrotami głowy, która wydała fortunę na neurologów. Postawiliśmy jej bańki, jak najbardziej uwolniliśmy, ucisnęliśmy tutaj masażami tą szyję, rozmasowaliśmy, usunęliśmy napięcie z karku poprzez masaże. Krew do głowy normalnie zaczęła docierać, czyli dotleniła się i jak najbardziej zawroty minęły bezpowrotnie po 3 już dniach. A oczyszczona wątroba, którą my robimy tutaj podejście holistyczne obowiązkowe, dostarcza czystą krew do mózgu, no i wtedy wiadomo, sukces jest gwarantowany. Kolejne pytanie od pani Dorotki. Brak pamięci po śpiącej 50-letniej osoby. Pani Dorotka, brak pamięci po śpiącej u 50-letniej osoby, kiedy mózg był niedotleniony, tu trzeba działać szybko. Najlepsze, co możecie zrobić, to terapię wodorem. Możecie zwiększyć oczywiście dawki witaminy C do herbatki. Ćwiczenia oddechowe, głębokiego oddechu. Na przykład jest metoda Buteyko, które z tlenem komórki nie stają się nigdy rakowe. Polecam, naprawdę świetnie to działa. W domu oczywiście wprowadzić post przerywany, ponieważ
Niejedzenie przez 16 godzin pobudza produkcję czynnika BDNF, który naprawia mózg. Musimy dać chwilowo naszemu organizmowi, żeby on odpoczął, a nie cały czas go dawkować tak naprawdę różnymi jedzeniem lub suplementami. Podawać się również większej ilości omega-3 i olej zimnotłuczony na przykład z ostropestu. Spacerować po trawie na boso, bo to uziemienie i potężnie stymuluje układ nerwowy przez receptory, które są na stopach. Mieliśmy przykład takiego 50-latka mężczyzny z ogromną mgłą mózgową po wypadku. Połączyliśmy te wszystkie nasze terapie, wodorem, usuwanie toksyn z detoksem i tak dalej i po 4 tygodniach pamięć i ostrość wróciła bez problemu. Da się to wszystko zrobić. Polecam, żeby zadbać oczywiście o tą osobę. Kolejne pytanie pana Mateusza i pana Pawła. Bezdoksenny, codzienny katar rano. Panowie, połączyłem wasze tutaj pytania na temat bezdechu i codziennych katarów, ponieważ macie problem z zablokowanym układem limfatycznym i śluzem, który skumulował się w tych miejscach. Ciało w nocy próbuje wyrzucić te toksyny, katar z rana, a bezdech to często opuchnięte tkanki gardła do stanów zapalnych, alergii i nawet ukryte pasożyty mogą siedzieć w drogach oddechowych. Detoks organizmu to wasz jedyny ratunek. Spróbujcie zrobić to w domu. Koniecznie zróbcie przeciwpasożytniczą terapię. Przecież mamy dostępne mieszanki ziołowe na pasożyty, to jest wroty, śpion, goździki. Zróbcie oczyszczanie wątroby. Też są gotowe instrukcje, gotowe produkty. Możecie w domu to zrobić. Zróbcie wieczorną inhalację z sody oczyszczoną i z solą na przykład. Można również spać na lewym boku, co ułatwia pracę układu chłonnego i zmniejsza stany zapalne krtani. Mieliśmy takiego, pamiętam, pana Mateusza, który spał w masce od 8 lat. Zrobiliśmy mu potężny detoks, odrobaczyliśmy go cały organizm, oczyściliśmy wątrobę, cały system limfatyczny trzeba było uruchomić. Waga spadła, obrzęki krtani zniknęły i dziś śpi bez maski, w ogóle nie chrapie. Takie sukcesy też czasami się zdarzają, więc polecam jak najbardziej z tym problemem walczyć. Kolejne pytanie od pani Barbary, pani Iwona. Ból po półpaśćcu, ból kolan z rana. Pani Iwona, ból po półpaśćcu, ból kolan to jest półpasiec tak naprawdę zostawia zniszczone osłonki nerwów. Ból kolan i głowy od razu rano to z kolei gigantyczny stan zapalny i zastój limfatyczny. Tak naprawdę tutaj genialnie sprawdza się apiterapia, czyli jad pszczeli, która resetuje układ nerwowy i uśmierza ból oraz oczywiście urządzenia w tych miejscach, gdzie mamy problem. Zachęcam, można zastosować również bańkę z masażem w domu, w domowych warunkach, jeżeli nie mamy oczywiście pszczółek obok, tak? Ale można oczywiście poszukać w okolicznych, świeżych, naturalnej przyrodzie rejonach, tak? Można w domu zastosować naprzemiennie prysznice nóg, ciepło, zimna woda, by działało jak pompa dla krwi. Zastoje jak najbardziej zastosować można, zlikwidować okładami z borowiny codziennie przez kilkanaście dni. Jak najbardziej zachęcam również spróbować jeszcze zastosować, przygotować sobie gęsty bulion na kościach szpikowych. Przez minimum 12 godzin nawet trzeba go gotować i pić go po kubeczku dziennie na odbudowę. Mieliśmy taką kobietę, która płacząca z bólu nerwu po półpaśćcu. My mieliśmy w ośrodku hartowanie oczywiście, sauny, elektrostymulacja, borowiny przez kilkanaście dni i kobieta wyjechała szczęśliwa, bóle praktycznie ustąpiły, ale to musi być gruntowny detoks, gruntowne odbudowanie całego organizmu. Niestety w domowych warunkach musimy z tym długo walczyć, ale też są oczywiście sukcesy, jak najbardziej można z tym sobie walczyć. Lecimy z kolejnym pytaniem od pana Piotra i pani Alicji na temat naderwany mięsień i pękająca pięta. Pan Piotr i pani Alicja na pytania naderwany mięsień i pękające piętra. Na mięśnie od razu można zastosować
kompresy z żywokostu i ewentualnie DMSO. Oraz jeżeli macie, zachęcam sobie zakupić, jeżeli nie ma, okłady z borowiną, unikalne naprawdę, bo ona dostarcza brakujące witaminy, minerały. A w klinice oczywiście robimy tutaj w naszym ośrodku jak najbardziej rehabilitację, by nie powstały wzrosty. A pękająca pięta to przecież jest brak krzemu, to chora tarczyca, to brak witamin z grupy B, to zabrudzona jak najbardziej nasza wątroba i grzybica jak najbardziej. Można to wszystko naprawić. Leczymy to wszystko od wewnątrz, czyli my musimy skupić się oczyszczając cały organizm. Na mięśnie tak naprawdę w domu możemy natychmiast zastosować, tak jak powiedziałem, okłady z borowiny. Na pękające pięta na nos możemy zastosować jodyną i zakładamy bawełnianą skarpetkę. Działa antygrzybico i wsparcie oczywiście dla tarczycy. Róbcie oczywiście też kąpiele całego ciała w soli Epsom. Można dodać oczywiście soli kłodawskiej, która przez skórę uzupełnia magnez i rozluźnia nasze mięśnie. My mieliśmy takiego młodego sportowca z naderwaną łydką, chciał odwołać swój cały sezon poprzez operację. Użyliśmy żywokostu, użyliśmy borowiny, użyliśmy terapii manualnych i wszystkich naszych tutaj narzędzi. Wzrost był idealny i po 3 tygodniach wrócił normalnie do treningu i jeszcze z lepszymi wynikami niż było dotychczas. Da się? Da się. Kolejne pytanie od pani Joanny i pani Wiola. Rak piersi, przerzuty, twardzina, wycięta tarczyca, woreczek, borelioza. No tutaj troszkę tych pytań się nazbierało, więc widać, że człowiek się interesuje swoim zdrowiem, albo może zdrowiem swojej rodziny najbliższej. Więc pani Joanna, to jest stan krytyczny, organizm jest potwornie wyczerpany. W takich sytuacjach musimy sprawdzić stan zaawansowania problemu onkologicznego. Możemy oczywiście odbudować potężne niszczenie układu odpornościowego. Możemy przeprowadzić gruntowne oczyszczanie organizmu, żeby ciało miało siłę do walki, ale przed przyjęciem takiej osoby, która ma poważne problemy onkologiczne, musimy przeprowadzić gruntowną konsultację, żeby sprawdzić, czy taka osoba jest w odpowiednim jeszcze stanie, żeby takiej pomóc. Zachęcam oczywiście do kontaktu. Możemy oczywiście w domowych warunkach zastosować terapię wspierające usuwanie toksyn po leczeniu szpitalnym. Dotleniamy się jak najbardziej. Wymaga to oczywiście natychmiastowego przyjazdu i długiej pracy. Naprawdę proszę nie zwlekać, bo onkologia niestety bardzo rzadko kiedy sama się wycofuje. I to jest klasyczny jak najbardziej przykład autoimmunologicznego problemów zdrowotnych. Z organizmem jest tak zatruty boleriozą, brak woreczka, że zwariował i atakuje sam siebie. Leki immunopresyjne tylko wyłączają odporność, a my robimy odwrotnie. My uczymy układ odpornościowy na nowo pracować. Oczyszczamy krew i stawy. To jest zatrzymanie jak najbardziej do zatrzymania wszystko, ale trzeba wdrożyć nasze naturalne terapie i to natychmiast. Jeżeli macie problemy zdrowotne, które towarzyszą wam nie pierwszy miesiąc, czekacie na rozwiązanie problemu, chodzicie po badaniach różnych specjalistów i nie znajdujecie pomocy, nie czekajcie, przyjeżdżajcie, będziemy działać. Zachęcam w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, musimy to oczywiście skonsultować. W domu możemy gruntownie oczyścić organizm, wątrobę, nerki, jak najbardziej pasożyty trzeba wszystkie wytruć, uruchomić cały system limfatyczny, żeby miał to wszystko, te toksyny gdzie wydalić. Możemy zrobić takie oklepywanie całego ciała, żeby pobudzić naszą limfę, jak najbardziej, żeby ruszyć układ chłonny. Jak najbardziej możemy wykonać ćwiczenie głębokiego oddechu, takie jak na przykład butejko, która komórka z tlenem nie staje się nigdy rakową. I o tym wcześniej już wspominałem przy poprzednim temacie. Przykład mieliśmy takiej pani, która ze sklerodermią miała tak pospinane powięzie, że nie mogła ruszać dłoniami normalnie. Bo miesięczny intensywny detoks, dieta zasadowa i codzienne sauna, hartowanie rozpuściły te stany zapalne i stawy odzyskały normalną ruchomość. Możemy jak najbardziej wiele rzeczy zdziałać, pomimo że już czasami minęły lata problemu zdrowotnego. Kolejne pytanie od pani Marii na temat sztucznej zastawki aortalnej.
Pani Maria, sztuczna zastawka oralna, to naprawdę trzeba uważać stosowanie leki i jeżeli chcemy zioła, które mają rozpuścić krew, mogą działać podwójną mocą, więc nie wolno bez konsultacji łączyć jednego i drugiego, ponieważ możemy sobie zaszkodzić. W naturalny sposób my musimy pamiętać, że człowiek składa się z średnio około 60-70%. Zobaczcie, nasze 60-70% to jest wody tak naprawdę, czyli płynu, więc jeżeli chcemy rozrzadzić sobie krew, to trzeba pić większej ilości wody. Często ludzie tego nie pilnują i mają za gęstą tą krew. Ale u nas w ośrodku możemy wykonać bezpiecznie terapie zewnętrzne, regeneracyjne, energetyczne, detoks lub obciążanie całego serca. I to wszystko się dzieje od środka. Co możemy w domu zrobić? Pić rano cieplejszą wodę z cytryną, by delikatnie zasadowić organizm bez leków. Możemy robić jak najbardziej krótkie, ale regularne spacery na świeżym powietrzu, bez żadnego forsowania tempa, żeby nie przesadzić. Jak najbardziej możemy zastosować wyciszenie przed snem, czyli relaks, obciążenie serca, lepiej niż tabletka, czyli musimy wyciszyć swoje emocje, nie stresować się, bo też niestety to będzie negatywnie wpływać. Mieliśmy taką pacjentkę, która miała poważną wadę serca, która się bała wziąć jakichkolwiek tak naprawdę zabiegów. Użyliśmy łagodnej terapii na wątrobę, zastosowaliśmy saunę, zastosowaliśmy terapię wodorową i inny oczywiście nasz cały asortyment. Frakcje wyrzutowe serca znacząco się poprawiły, a pacjentka odzyskała siły. To jest tak naprawdę nie do pomyślenia, bo wszyscy myślą, że to jest skazana osoba, która już nic tak naprawdę ją nie czeka dobrego w życiu, ale da się wiele rzeczy jeszcze odwrócić. Kolejne pytanie od pani Brygida i tutaj mamy taki kompleks pytań. Bruxilmis, solarium, norbarbaria, hartowanie, cukier. Mamy wiele tutaj pytań, więc widać kolejna osoba, która naprawdę się interesuje swoim zdrowiem. Jeżeli chodzi o zgrzytanie zębami w nocy, to jest właśnie bruxizm tak naprawdę określany jest, to w 90% to jest objaw pasożytów układu pokarmowego i silnego stresu układu nerwowego. Więc odrobaczanie to jest podstawa. Dostępna oczywiście mieszanka ziołowa na bazie wrotyczu, piołunu, goździków. Zachęcam sobie to zastosować. Solaria z kolagenem i witaminą C, jakie tam są najzdrowsze i tak dalej. Powiem Państwu tak, żeby najważniejsze tak naprawdę z solarium to, które ma nowe, lepsze lampy, a nie to, które jest zużyte. Niektórzy mówią witaminy, żeby było więcej C, to możemy oczywiście do herbatki dodać, ale oczywiście istnieją też i świetnie regenerują skórę, to jest ciepło, solaria, które mają większą produkcję witaminy D, to jest oczywiście lampy UVB, które są przebadane, ale jeżeli nie mamy takich rzeczy, to oczywiście korzystamy więcej ze słońca, zachęcam solarium, żeby jednak to ogrzewanie naszego ciała przyspieszyć, oczyszczanie, regeneracja naszej wątroby. Tutaj jeszcze pytanie na temat komory normobarycznej, czy to jest naprawdę, tak naprawdę działa i to nie jest w sumie tak naprawdę ściema, ale to jest wspaniała technologia, ale to jest też również, jeżeli ktoś Wam obiecuje, że komórka odrodzi się w ciągu jednej nocy, to tak naprawdę chwyt marketingowy, to jest bzdura, to proces. W naszej akademii używamy tlenoterapii, wodoroterapii jako silnego wsparcia do leczenia, ale nie jednej metody, która ma uzdrowić i zlikwidować każdy problem. Niestety się nie dzieje. My stosujemy około 50 kompleksów naturalnych metod, żeby uzdrowić się organizm. Hartowanie bez głowy, takie też pytanie tutaj powstało od pani Brygidy i czy ona jest tak naprawdę dalej też efektywna. Oczywiście nie ma czasu moczyć głowy rano, no to polewamy od szyi do dołu, jak najbardziej do nóg. Ale układ oczywiście okrążenia też dostanie potężnego bodźca, ale będzie on troszeczkę słabszy, ale nadal działa. Na temat cukru tutaj też mamy takie pytanie od pani Brygidy, że jeżeli 35 gramów to jest limit całkowity, według przynajmniej badań niektórych, więc jeżeli zjemy owoce i będziemy jeszcze jeść, dosładzać sobie herbatki cukrem i tak dalej, to niestety przesadzimy. Najlepszym naturalnym słodyczem, jeżeli chodzi już o dosłodzenie sobie, to jest naturalne
tak naprawdę miód. Najlepsze, co może być, więc nie dokarmiajmy tych różnych naszych pasożytów, patogenów i tak dalej cukrem, którzy ludzie się obawiają, jeżeli chodzi o ilości cukru przy różnych dolegliwościach, ale cukier nam też jest potrzebny, dlatego że mózg, on pracuje też niestety, albo niestety na glukozie, bo jeżeli my nie dostarczamy tych paliwa, no to niestety on nie pracuje na tyle efektywnie i nie możemy naprawić problemu zdrowotnego. Więc naturalny cukier to jest oczywiście w owocach, bo ma błonnik, ale też nie można go tak naprawdę jeść kilogramami. Na pasożyty oczywiście mamy, w domowych warunkach możecie zastosować mieszankę ziołową, dostępna oczywiście. Możemy zmienić sobie cukier na naturalny, czyli naturalny miód, który naprawdę działa również leczniczo. Jak najbardziej możemy zastosować jak najbardziej prysznic z 15-sekundowym polewaniem klatki i nóg, schładzanie wody. Polecam, naprawdę działa. Mieliśmy takiego pacjenta, który z cukrzycą jadł mnóstwo zdrowych owoców i syropów, na przykład z agawy, ale cukier szalał. Normalnie na turnusie ustaliliśmy mu limit, daliśmy czerwoną, jak to się terapię światłą, solarium, oczyściliśmy mu krew, wielokrotnie oczyściliśmy również wątrobę, która jest bardzo odpowiedzialna, jeżeli chodzi o cukier. W ogóle cukrzycę typu drugiego można bez problemu naprawić, ale tu jest winowajca główny tak naprawdę problemu cukrzycy typu drugiego. Więc najbardziej można cukier ustabilizować, nawet po kilkunastu już dniach jest stabilniejszy, ale żeby go obniżyć, to niestety trzeba przeprowadzić wielokrotnie oczyszczanie wątroby. Pytanie tutaj od pana Artura, to jest z czym możemy zastąpić zuber, krew czy wątroba, co jest ważniejsze do oczyszczania i jak to właśnie problemy z tym związane. Panie Arturze, zastąpić nie ma sensu tak naprawdę czyścić krwi, jeżeli wątroba, nasz główny filtr jest brudna. Oczywiście tutaj widzimy to. I nie ma sensu oczywiście oczyścić wątroby, jeżeli jelita są zapchane, które są tu, bo to działa wszystko spójnie, razem. Musimy oczyścić to wszystko, żeby był efekt. A woda z Zubra oczywiście zawsze dostępna w naszym sklepie, jeżeli bardzo chcemy zastąpić ją jakąś inną mineralizowaną leczniczą wodą, to możemy sobie poszukać inne zastępcze, są dostępne na rynku. Możemy zrobić sobie w domowych warunkach swoją zdrowotną mineralizowaną wodę, dodać do wody troszeczkę szczypkę soli kłodawskiej i mamy wodę, która lepiej nas nawadnia. Pić napary z korzenia mniszka lekarskiego możemy jak najbardziej bardzo dobrze, płucze, kanały żółciowe. Możemy wdrożyć jednodniowe posty na samej wodzie oraz jak najbardziej, by krew tak naprawdę miała szansę na samo się oczyścić. Mieliśmy takiego osobę z mężczyzny, który przyjechał do nas do ośrodka, który w domu ciągle robił płukanie wątroby z solą z Epsom i oliwą, ale czuł się tragicznie. Dlaczego? Bo nie oczyścił jelit. Jego załogi nie miały drogi wydalania, czyli jak w naszym domu kanalizacja była zapchana. Załogi tkwiły w brzuchu i go zatruwały od środka. Nie mieli jak się wydostać. W akademii zrobiliśmy właśnie kompleksowe oczyszczanie, gdzie udrożiliśmy najpierw drogi, przygotowaliśmy, rozróżniliśmy jego całe wszystkie mięśnie, czyli drogi wydalnicze również i organizm mógł normalnie sobie wszystkim z tym sobie poradzić i odzyskał energię, powiedział, że czuje się jak 20-latek. Da się wiele rzeczy takich jak najbardziej zrobić. Drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy to wszystko, choć pytań naprawdę, jak widzicie, jest naprawdę bardzo dużo, ale na pytania do nas trafiają i z YouTube'a, i z Instagramu, i z TikToka, w wiadomościach mail, urywają się czasami też telefony, staramy się wszystkim odpowiedzieć na tyle, ile to oczywiście nam czas pozwala. Bardzo Wam dziękuję za ogromne zaufanie. Z racji ograniczonego czasu nie jesteśmy w stanie na to wszystko odpowiedzieć, ale dlatego Wam zachęcam zadawać Wasze pytania. Będziemy udzielać tej odpowiedzi w następnym spotkaniu na żywo. Widzimy się punktualnie w kolejną środę. Ale aby nie przegapić kolejnego odcinka i by zawsze być na bieżąco z najnowszą, prawdziwą wiedzą o zdrowiu, koniecznie trzeba zasubskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek. Moi drodzy, pamiętajcie z dzisiejszego odcinka jedno, by ból to tylko jest sygnał, on wskazuje do naszej głowy, że jest problem. Odcinanie go tabletkami to tak naprawdę wykręcanie żarówki czerwonej z naszego auta, które sygnalizuje, że nie mamy już oleju w silniku. To jest
tak naprawdę tylko chwilowy i od razu będzie zatarcie naszego silnika. Natura stworzyła nasze ciało jako samonaprawiający się cud, ale wy musicie dać mu szansę usuwania te wszystkie toksyny, które w naszym organizmie krążą i błędy tak naprawdę niestety cywilizacyjne. Jeżeli zmagacie się z ciężkimi chorobami, pamiętajcie, że niestety ból niszczy wam też życie. Tracicie nadzieję, nie poddawajcie się. Zawsze jest droga. W Akademii Medycyny Regeneracyjnej mamy narzędzia, o jakich najbardziej zapominają niestety dzisiejsza medycyna. Skontaktujecie się z nami, z naszym ośrodkiem w Siebodzicach również, na naszej stronie medycynaludowa.com. Zadzwońcie, my przeanalizujemy wasz przypadek, ułożymy plan powrotu do zdrowia. Dziękuję serdecznie wam za dzisiaj, życzę wam dużo zdrówka i do zobaczenia na naszym turnusie. Aleksander Charycki.